Jak bardzo łotewskie bałtyckie plaże różnią się od polskich? Do kogo należał ten barokowy potężny pałac? A do kogo położone u zbiegu dwóch rzek Zamczysko w końcu? Dlaczego ta plaża koło Lipawy jest tak skalista jak w Apulii czy Albanii? Oraz czy Łotysze byli również wikingami? No właśnie, Łotwa. Tego niedocenianego kraju jeszcze nie było na naszym kanale, więc jesteśmy tak samo podekscytowani jak wy. Zapraszamy na dwuodcinkową przygodę z kolejnego nadbałtyckiego kraju, którego historia skrzyżowała się również z Polską. Muzyka i zaczynamy. Łotysze są narodem indoeuropejskim, bałtyjskim. Ich przodkowie to Kurowie, Zemgalowie, Ładgalowie, ale również ugrofińscy Liwowie. Wszystkie te nazwy możemy dziś rozpoznać na mapie w formie krain i my też je pokażemy, oprócz Ładgali. Polacy stanowią aż 3% mieszkańców i co ciekawe jest to Polonia żyjąca tu od wielu pokoleń, a nawet wieków. Ukochaną rzeką Łotyszy jest oczywiście potężna Dźwina, wpadająca do Bałtyku koło Rygi, ale my w dzisiejszym odcinku ruszymy bardziej doliną rzeki Wenta, czyli Windawą, najpierw jednak Bałska i rzeka Lelupa, która tu powstaje w wyniku połączenia Niemenka i Muszy. Znajdujemy się w krainie Zemgale, w miejscowości Bałska i ona ma polski odpowiednik. Nazwa brzmi Bowsk. To krzyżacka twierdza graniczna, ale w 1561 roku wraz z całymi Inflantami Bowsk został przyłączony jako ziemie lenne do Rzeczpospolitej. Także stał się drugą stolicą książąt Kurlandii, lenników polskiego króla. Hrabkę mieli na niego Szwedzi i zdobyli go nawet. Jednakże na skutek pokoju w Oliwie, między innymi, musieli nam Szwedzi oddać Bowsk. W tej sali jest na przykład bardzo dużo pamiątek i informacji o wojnie polsko-szwedzkiej, jak tutaj nazywane były. Część krzyżacka to dziś trwała ruina, część książęca stanowi właśnie muzeum. Do twierdzy można przespacerować się urokliwym nadrzecznym szlakiem z centrum miasteczka. Bowsk może być doskonałą bramą do poznania Łotwy, gdy wjeżdża się do niej od południa z Polski. Dzięki nowym ekspresówkom w naszym kraju i na Litwie można to zrobić już w zaledwie 5-6 godzin z okolic Olsztyna czy Białegostoku. Warszawa też ma szybko, także to jest tak, jak my na południu mówimy, że mamy blisko w Alpy. To jest dla niektórych zaskakujące. Wy teraz, północniacy, macie blisko na Łotwę. Wykorzystajcie ten potencjał. Potencjał swojego najpiękniejszego i najsłynniejszego pałacu wykorzystali bez wątpienia Łotysze w sposób doskonały, jeśli chodzi o zainteresowanie kinematografii i przemysłu filmowego tym pałacem właśnie, a chodzi o słynny pałac Rundale. Język polski jest jednym z 5 języków, które możemy spotkać na przewodnikach i ulotkach w pałacu. Jest to niewątpliwie jedna z kilku największych atrakcji turystycznych całej Łotwy. Wybudowany jako letnia rezydencja księcia Kurlandii Johanna Birona, oczywiście przez włoskich architektów zaprojektowany, bardzo szybko przejęty został przez carycę Katarzynę. I właśnie a propos carycy Katarzyny i a propos przemysłu filmowego, to dość niedawno tutaj kręcona była produkcja z Helen Mirren w roli głównej, opowiadająca właśnie o życiu i losach carycy Katarzyny. Oprócz tego kręcona była tutaj niemiecka produkcja o cesarzowej Sisi, ale także superprodukcja z 2016 roku Wojna i pokój, czyli tak naprawdę do kompletu brakuje nam tylko jakiejś produkcji, która by opowiadała o pruskim dworze. Jeden z największych ogrodów różanych w Europie także znajduje się tutaj na południu Łotwy, w miejscu, które koniecznie trzeba odwiedzić, planując wycieczkę na Łotwę właśnie. Od maja do lipca unosi się cudowny różany aromat, wyjątkowo przebijający buk szpanowy. Więc nie dziwi nas, że tak dużo osób myli Rundale z wiedeńskim Schönbrunnem. Słyszysz muzyczkę? Słyszę,
Dawna stolica księstwa kurlandzkiego to Jełgawa, choć my nazywamy ją Mitawą, całkiem dużym miastem. Jest jak na łotewskie warunki. To właśnie pod panowaniem księcia Jakuba Kettlera, jako Lenno Polski, miasto przechodziło swój złoty okres. Było sławne i bogate. Być może kojarzycie tą nazwę z lekcji historii, ponieważ właśnie tutaj miało miejsce podpisanie pokoju, porozumienia pomiędzy Polską a Szwecją, które kończyło wojnę o Inflanty. I jeszcze jedna informacja. Właśnie tutaj znajduje się pierwszy na terenie dzisiejszej Łotwy uniwersytet, Akademia Pietrina. Hercog Jakob, jak mówią Łotysze, czyli książę Jakub, był najwybitniejszym przedstawicielem rodu Kettlerów. Lojalny lennik Rzeczpospolitej, wsławił się w historii m.in. tym, że mógł pomóc nam stworzyć zamorskie kolonie. Odważny, ambitny Kettler postanowił namówić króla Władysława IV Wazę, żeby Polska wzorem innych imperiów również stworzyła zamorską kompanię. Wyśmiał go nasz król. Później zwrócił się do Holendrów. Oni mieli już swoje zawiązane. Ostatecznie wsparli go Anglicy i faktycznie postawił na swoim. Taka mała Kurlandia i Semigalia założyła kolonie zamorskie, dokładnie na wyspie Tobago, obecna część kraju Trinidad i Tobago, oraz na wyspie u ujścia rzeki Gambia, na terenie dzisiejszej Gambii. Nawet nazywano tą karaibską część Nową Kurlandią. Jeśli ktoś mówi, że Polska miała zamorskie kolonie, to jest to połowiczna albo nawet mniej prawda, bo oczywiście księstwo było lennikiem Polski, ale to nie była bezpośrednio polska kolonia, więc pod tym kątem jesteśmy czyści. Książę Jakub, jak i wielu innych książąt z rodu Kettlerów i wielkich mistrzów zakonu inflanckiego, jest pochowany właśnie tutaj, w kryptach tego pałacu. Budynek, który widzieliście w tle, to największy pałac na Łotwie, jeszcze większy od Rundale. Siedziba Uniwersytetu Rolniczego. Pierwszą miejscowością, którą poznajemy po wjechaniu do Kurlandii, jest Saldus. Logotyp nawiązuje do misy, bo tak też się nazywa, ze względu na polodowcowy krajobraz tych okolic. Akurat miasteczko leży w takiej mini kotlince, w której w środku znajduje się grodzisko dawnego ludu Kurów. No i właśnie, nazwa Kurlandia oczywiście od Kurów pochodzi. Kurowie byli jednym z plemion, które żyło na terenie dzisiejszej Łotwy, bo to jest bardzo skomplikowane. Nie dość, że składa się z 4 krain kraj, to z wielu ten teren kiedyś składał się plemion i nie wszystkie mówiły językiem bałtyckim, tak jak łotewski. No i Kurowie byli takim jednym z najbardziej walecznych plemion tutaj, ponieważ najdłużej przeciwstawiali się po prostu swojemu największemu wrogowi, czyli zakonowi kawalerów mieczowych. To miasteczko rodzinne słynnego malarza łotewskiego Janisa Rożentalisa. Mimo przebywania w wielu miejscach na świecie, największą słabość miał do lekko pofałdowanych krajobrazów swojej ukochanej Kurlandii. Głównie doliny rzeki Wenta, pałaców, zamków, majątków ziemskich. To właśnie nas łączy z Litwą, Łotwą, Białorusią. Istnienie pojęcia dwór, dworek, majątki dworskie. No i ten zamek też był tam w Muzeum Malarza wskazany, pewnie tu był i malował. My mogliśmy tu mieszkać, ale tak siedzieliśmy, zastanawiając się, co będzie naszą bazą w Kurlandii. I w tą, i w tamtą, w prawo i w lewo. To byłoby idealnie w środku. Myśleliśmy też o Kuldydze, ale jednak wybraliśmy Jurkalne, ale do Kuldigi i tak pojedziemy, bo to jest w sumie pół godziny. Tutaj właśnie odległości są małe, to nie jest duży kraj, także można sobie dojeżdżać. Panie Bałtyk, idziemy na kontrol. No i co, nie fajnie? Kilkanaście osób na krzyż, środek sezonu. Najbliższe 2 dni mają być upalne, także szykujemy się.
Miejsce naszego kolejnego noclegu i bazy na kilka dni okazało się fantastyczne. Za chwilę przejdziemy do tematu Kuldygi, ale sami zobaczcie, nie mogło być lepszego pomysłu na naładowanie inspiracyjnych akumulatorów niż wybranie dzikiego, majestatycznego wybrzeża Bałtyku. Jaki drobniusi, jak pył. No jest to bez wątpienia jedno z najładniejszych miejsc nad Bałtykiem, jakie widzieliśmy, a widzieliśmy sporo. Znajdzie się oczywiście w naszym przewodniku po Kurlandii, także link będzie w opisie filmu. No dobrze, więc pora już na nią. W sercu Kurlandii leży Kuldyga, miejsce urodzenia wspomnianego już ze 2 razy Jakuba Kettlera i jedno z najbardziej niedocenianych miast w basenie Morza Bałtyckiego. Jedno z ładniejszych miasteczek, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Naprawdę takie wyjątkowe, właściwie nie wiemy do czego porównać, no może jedynie do Starego Sącza z jego charakterystyczną zabudową. No i właśnie tutaj ta zabudowa niska, często drewniana, ale też XVII-wieczne kamieniczki decydują o urokliwości i pięknie tego miasteczka. Sami Łotysze uważają je za jedno z piękniejszych, a być może nawet najpiękniejsze miasteczko w całym kraju. I całkiem niedawno, bo w zeszłym roku wpisane zostało na listę UNESCO. A naprawdę jest Kuldyga warta odwiedzin z wielu względów. Wspomnijmy chociaż o tych rekordach. Znajdują się one zaledwie kilkaset metrów od siebie i leżą nad tą samą rzeką. A cóż to tak szumi? Cóż to tak szemrze tam w oddali? Pytanie zasadne, skoro nie jesteśmy ani blisko morza, ani w górach, a jednak. Ventas Rumba, czyli kaskady, wodospady o łącznej szerokości 110 metrów, które są wobec tego najdłuższym wodospadem Europy, ale nie patrzcie na wysokość. Jeśli chodzi o wysokość, nie jest zbyt imponujący, bo nie przekracza człowieka, chociaż w niektórych miejscach wysokości człowieka. Ma 2,1-2,2 metra, ale na ogół 1,6. I co jeszcze tutaj w okolicy jest, sprawdzamy na mapce. Pod numerem 3 jest Aleksupite Waterfall, czyli drugi wodospad, na razie go nie widzę, który według tej ulotki ma 4,15 metra i jest najwyższym wodospadem na Łotwie. A drugi największy ceglany most. Ma 164 metry długości. Cały czas jest wykorzystywany przez samochody. Nam trochę przypomina antyczne mosty, dlatego nam się tak podoba. No oczywiście antyczne może przypomina za wyjątkiem cegły, czyli głównego budulca tego mostu. My już jesteśmy po śniadaniu w naszym pensjonaciku. Noclegi tutaj, w tym miejscu, kosztują około 300 kilkadziesiąt złotych, co biorąc pod uwagę bliskość morza wcale nie jest ceną taką wygórowaną. A miejsce to jest miejscem strategicznym, ponieważ znajduje się między 2 najważniejszymi miastami portowymi, między Windawą a Lipawą, no i jeszcze pomiędzy zapewne coś ciekawego znajdziemy dla Was. Pierwszym punktem na trasie okazuje się jednak miasteczko Grobina, jedno z najstarszych w kraju, słynące z kompleksów jezior, które okalają ruiny krzyżackiego zamku. Ale nie tylko. Z jakiegoś powodu po drugiej stronie parku zajść można do zakątka, w którym wita nas wikiński drakkar. Kurlandia, czyli kurzeme, czyli kurzeme, wkurzeni ludzie, kurowie, bo się wkurzali, kurczę, wyszło mi to. Wikingowie na Łotwie, spokojnie, dowozimy. Po pobieżnym researchu wychodzi na to, że kurowie byli najbardziej walecznymi z wszystkich plemion tutaj na terenie Łotwy, a może i na terenie państw bałtyckich. Na tyle byli waleczni, że po pewnym okresie, w którym byli podbici przez Normanów, przez Wikingów z drugiej strony Morza Bałtyckiego, w tym przypadku głównie z terenów dzisiejszej Szwecji, postawili się i nawet stworzyli jedną, a nawet 2 wyprawy łupieszcze na drugą stronę Morza Bałtyckiego, Gotlandia czy wybrzeże Szwecji. Także potrafili, używali swoich statków przypominających drakary. Potem w zemście, chociaż może powiedzmy zmienność losów,
to właśnie od wojsk szwedzkich w XVI, głównie XVII wieku ziemie obecne łotewskie najwięcej cierpiały i miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie się kończyło tylko i wyłącznie na pojedynkach, zresztą dobrej jakości, w meczach hokeja na lodzie. Aż trudno sobie wyobrazić, że ten sielankowy krajobraz kurortowego wybrzeża z pięknym parkiem a la uzdrowiskowej i niespiesznej atmosferze należy do miasta i to niemałego. I na dodatek było sceną walk wikingów z kurami. Zatrzymaliśmy się w tym pięknym miejscu w stylu Art Deco, ale do tego wrócimy. I tutaj zaproponowano nam zupę dnia, którą okazał się chłodnik. Oczywiście tutaj nie jest nazywany chłodnikiem litewskim, a z sąsiadem z południa Łotwa ma jeszcze jeden kulinarny punkt styku. Chodzi o kwas. Do tematu Art Deco wrócimy, jak zapowiedziała Ania, w następnym odcinku, gdy przybliżymy Wam na przykład Rygę i Jurmałę. Także już zapraszamy teraz, nie lekceważąc jednak bardzo interesującej architektury tego portowego miasta. Czuć po mieście, że mimo bardzo trudnej historii i odstawienia na boczny tor, właśnie teraz bardzo chce się pokazać, jak się zmienia i pięknieje. Lipawa to najważniejszy port, zresztą widać, oprócz Rygi oczywiście. I tutaj urodził się między innymi Gabriel Narutowicz, czyli pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj także ukończył gimnazjum. Tak jak wielu mu współczesnych, tak jak wielu jego rówieśników, którzy potem okazali się nauczycielami akademickimi, urzędnikami, politykami, prawnikami. Na przykład Jan Piłsudski, brat słynnego Józefa Piłsudskiego, czy też Kazimierz Okunicz. Miasto uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i będzie świętować to w 2027 roku. Już teraz zaprasza serdecznie, choć zapewne do tego czasu jeszcze więcej secesyjnych budynków postawionych w konstrukcji drewnianej będzie odnowionych i będzie zachwycać. Północna dzielnica miasta, Karosta, w czasach ZSRR była tajnym, zamkniętym miastem obsługującym port wojenny. Te ruiny budowli militarnych, bunkry na plażach na północ od Lipawy to niemy świadek tych czasów. Systematycznie podgryzane przez Bałtyk nie potrafią już się bronić. Opadają w fale niczym wapienne ostańce i skały na wybrzeżach Apulii czy Albanii. Przyznacie, że to nie kojarzy się akurat z Bałtykiem, tylko bardziej z Adriatykiem na przykład, a jednak dość surrealistyczny widok i tutaj skopiujemy, bo żyjemy w kulturze remiksu, skojarzenie Pawła Drozda z jego podcastu. Ta linia bunkrów znikająca w morzu rzeczywiście niczym w Incepcji Nolana. Na prośbę naszych fanów nie będziemy pokazywać wszystkich plaż, które odwiedziliśmy i wszystkich miejsc, ale ten pas jest tak ogromny i bogaty, że dla każdego znajdzie się pusty kawałek plaży, bez parawanów oczywiście. Oto na przykład nadmorski kamienny stół symbolizujący przecięcie Kurlandii przez równoleżnik 57. Klify, plaże, wybrzeże usadowione jest w całości na zachód, nie na północ. Wiatr, jeśli zawiewa, to raczej pachnącą solą bryzą z nadmorza, a nie piaskiem. Stąd też mówi się, że spotkać tu można najpiękniejsze zachody słońca nad Bałtykiem. Ale o tej porze, właśnie z powodu szerokości geograficznej, są one dopiero po 21:30. Dodatkowo, jakby ktoś z Was preferował wędrówki piesze, bo jest nawet szlak, to można wzdłuż plaży E9 oraz drugi szlak 1836. Jeśli idziemy na południe, no to się opalimy po prawej stronie, logiczne. Jeśli idziemy na północ, to się opalimy po lewej stronie, ale wydaje się bardzo, bardzo przyjemna taka wędrówka. Jednak okazało się, że dzień nie jest taki długi, jak nam się wydawało. Tak, bo wszędzie nam się za bardzo podobało i byliśmy za długo, a Windawę oczywiście sobie przerzucimy, bo i tak będzie po drodze, jutro albo zwłaszcza pojutrze. Dzisiaj piękny letni dzień, prawie 30 stopni, więc postanowiliśmy sobie zrobić dzień wolny
no może pół dnia wolnego. Zrobimy sobie nawet piknik na plaży. Później zrobimy sobie wędrówkę, chyba na północ, bo to nas intryguje na mapie. No na pewno temperatura wody nie będzie około 30 stopni, ale oby była 20-21. Wypróbujemy, zobaczymy. Maksymalnie 20 osób. No to sprawdźmy, słuchajcie. Czyściutka nawet. No bo nie ma fal, prawda, więc nie ma co. No jest dobrze. Windy pokazywał, że 20, moim zdaniem jest tak 22, 23 nawet, bo nie ma tego szoku na początek termicznego. No to dobrze. Jak w basenie. No, trochę tak, bo nie ma fal prawie w ogóle. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. My wiemy jednak, że to nie koniec i Kurlandii, i odcinka. Windawa miała nas przywitać piękniejszymi kolorami, ale trudno. Krowy, symbole tego miasta, musicie nam uwierzyć na słowo, są dużo bardziej kolorowe. Touring cow. Prawie jak wędrowna krowa. Życie podobno również, bo miasto Windawa należy do podium najbogatszych na Łotwie z uwagi na to, że przez lata była główną bazą paliwową i miejscem eksportu surowców. Dziś bardziej przyciąga jako ważny port promów bałtyckich i ośrodek turystyczny. No takie mamy właśnie szczęście, że jak coś przekładamy, a możemy zobaczyć, to potem nam się psuje pogoda. Za moimi plecami front, notabene przychodzący z terenów Polski, który nam zepsuje pogodę, ale nie poddajemy się. Powiem Wam tylko na początku, że ta plaża w Windawie, niebieska flaga, była uznana w jakimś rankingu za jedną z najlepszych, najładniejszych miejskich plaż w Europie. I Lipawa, i Windawa, przyjemne miasta, nie za duże, nie za małe, które mają bardzo ładne, szerokie plaże. Zobaczmy, co tam w mieście, zanim zacznie padać. No i jednak deszcz nas dopadł niestety, ale na szczęście na razie jesteśmy schowani pod dachem. Nas natomiast interesuje obiekt położony w ostatnim odcinku rzeki Windawy, czyli tej, którą już widzieliśmy i widzieliśmy też wodospad w Kuldydze. I to jest najstarszy zamek w całej Kurlandii. A przez kogo wybudowany? No oczywiście przez zakon kawalerów mieczowych. Tutaj także stacjonowała flota księstwa Kurlandii i Semigalii. I to ona też przyczyniła się do wzrostu potęgi tego miasta już wtedy. Zakon kawalerów mieczowych, czy też zakon inflancki, czy też liwoński szybko stał się po prostu odgałęzieniem krzyżaków. O tym będzie w następnym odcinku. Ale z uwagi na to, że z nami zatargów często nie miał, podchodzimy do niego jakoś tak bardziej ciekawostkowo niż emocjonalnie. Barowa pogoda to oczywiście trzeba zawodowo oczywiście spróbować łotewskiej kuchni. Czym ona jest? A przede wszystkim dominuje w niej ziemniak. Ale żarty na bok na temat ziemniaków, ponieważ on jest podawany tutaj w różnej konfiguracji. Z wody, pieczony, zapiekany, gotowany i pieczony, odsmażany. Dużo możliwości, więc jest świetnym dodatkiem nie tylko do słynnych łotewskich chłodników. To nas bardzo zaskoczyło tutaj ten pomarańczowy napój pomarańczowo-rokitnikowy. Jest też wersja z alkoholem. No a teraz sezonowo w tej restauracji, która słynie z różnego rodzaju klopsików, między innymi zamówiliśmy właśnie takie klopsy z grzybowym sosem i Ania ma indyka z sosem śmietanowo-orzechowym. Ładny dodatek, czerwone porzeczki. No cały czas chyba nikt nie wymyślił tego, żeby przez telewizor lub przez komputer przekazywać zapach. Wyobraźcie sobie, że jest dość ciepło, ta kurtka to jest tylko na deszcz,
Wczoraj olejki eteryczne tych sosnowych lasów puściły zapach. Dzisiaj jeszcze je czuć, ale już zmieszany z wilgocią, którą dociska właśnie front, który się z południa za nami włóczy. A przyjechaliśmy do miejscowości Owisu, dlatego że tu znajduje się jedna z najstarszych w ogóle, słuchajcie, nad Morzem Bałtyckim i najstarsza na Łotwie wciąż działająca latarnia morska. Zapala je jedyna w kraju latarniczka. W środku znajduje się Muzeum Latarni Morskich, które uzupełnia to, co można zobaczyć w sąsiadującym domku. Śmiałkowie mogą wdrapać się po stromych schodach na sam szczyt wieży, skąd rozpościera się widok na las i niekończący akwen Bałtyku. Skrzynka dla, przytrzymasz, Aniu? Wędrujących. Nie będziemy sprawdzać, co to może być. Może sprawdźmy. Nawet jest długopis. Ania nie wytrzymała, musiała sprawdzić. Przepraszam. Wpisy. Dla wędrujących na 100%. Tak, taka pamiątka. No to dobra. Nie wiemy, czy nie naruszyliśmy jakiejś etykiety. Będzie na mnie. Jeśli ktoś miałby ochotę spędzić urlop, wypocząć na najbardziej na północ wysuniętych plażach dawnej Rzeczpospolitej, to właśnie tutaj. Chociaż nie, bo jest jeszcze bardziej na północ wysunięty fragment. A jak przypatrzymy się na mapie po drugim rozbiorze Polski, przez chwilę było to nasze jedyne wybrzeże w sumie. Pływanie blisko przylądka Kolka jest niebezpieczne. 2 euro za godzinkę. Jesteśmy, widzicie jaki kształt fajny? Człowiek się ubrał na koniec uroczyście. Błękitne niebo, plaża, gdyż jesteśmy w miejscu, gdzie dominuje woda, bo jest to przylądek Kolka na końcu Półwyspu Kurlandzkiego. Woda z 3 stron. Z tamtej strony jest Zatoka Ryska, tam jest pełnia Bałtyku, a w linii prostej będą wyspy estońskie, między innymi Fiuma i Saaremaa. I wyobraźcie sobie taki element tajemniczości, że ten teren oczywiście w czasach słusznie minionych był terenem tajnym, zamkniętym, no bo stąd w linii prostej łatwo było nasłuchiwać Szwedów na przykład, czy NATO, Gotlandię zwłaszcza, oczywiście i vice versa. Także ta dzikość przez ten okres uratowana i ocalała na pewno była pretekstem do powołania Parku Narodowego, Slitere chyba się nazywa, na tym terenie. Zobaczcie, łotewski, angielski i liwoński. Dlaczego, to jest flaga Liwonii, dlaczego trzecim językiem jest liwoński tutaj? Wsłuchajcie się, szczury lądowe. Morze z 3 stron. W Polsce tego nie... Co ja gadam? A hel? A koniec Półwyspu Helskiego? Chwyć się tej liny! Nie uratować, Marku! Szczurze lądowy! Jeszcze raz. No i co? No i pada. I tego by było na tyle. Czubek za mną oczywiście. Ale czy tak miał wyglądać epilog? No nie do końca. Oczywiście na samym końcu znajduje się mała latarnia, choć na pełnym morzu. Okolice przylądka to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na Bałtyku. Ten osobliwy pomnik sugestywnie przypomina o wszystkich zaginionych na morzu. Na szczęście nie zaginęła liwońska kultura. W wiosce Kolka można odwiedzić Centrum Kultury Liwow i dowiedzieć się swoją drogą w bardzo pomysłowy i angażujący sposób co nieco o tym ludzie. Miejscowości w okolicy również posługują się 2 językami na znakach i tablicach. No i to był ten moment, gdy nas dopadł bardzo obfity w deszcz front. Plany nieco pokrzyżowane, ale trudno. Co ciekawe, był to jedyny tak deszczowy dzień podczas naszych 2 tygodni na Łotwie. Potem się tak okaże. Na północ od Kuldygi, ale też na południe od Kolki i pocztówkowo wyglądającego miasteczka Talsi, spójrzcie zresztą sami, wzdłuż malowniczej doliny rzeki Abawy rozpościera się Szwajcaria Kurlandzka. Dowód na rzeźbotwórczy talent lądolodu, który również z pietyzmem lepił krajobraz Łotwy, tak samo jak polski. Nazwa jest oficjalna, to żadne urojenie.
Zróżnicowany krajobraz i osłonięty od wichrów i burz pozwolił nawet wykształcić tu pewne wątki toskańskie. No niestety zamknięte, a chcieliśmy Wam takie fajne pokazać po napisach niby, taki epilog. No dobra, ale wystarczy. Słuchajcie, oto przed Wami wielka okazja zobaczyć najdalej na północ Europy wysuniętą winnicę, stale uprawianą. To był epilog i teraz już naprawdę kierunek Ryga. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek, ale nie żegnamy się z Wami z Łotwy, ani nie żegnamy się z Łotwą w ogóle. Dokładnie, gdyż przed Wami, przed nami też druga część tej podróży, w której odwiedzimy stolicę, a jakże i udamy się na północ Łotwy, między innymi do krainy Liwonii. Także piękny pomost na drugą stronę Zatoki Ryskiej. Już zapraszamy. Widzimy się.